praktyk duchowy wycofuje się ze świata zewnętrznego, ale również wycofuje ego. Działa trochę przeciwko sobie samemu, bo to ego żyje. Wyciągnięte ego ze świata zewnętrznego, z którym jest tożsame, które jest jego życiem, doprowadza ego do tęsknoty za światem, do tego, że jest niedotlenione, do tego, że nie ma jedynego źródła, podstawy, na której żyje, czyli powoli umiera. Dzień dobry. Zajmę się dzisiaj takim pytaniem, czy na drodze duchowej można doświadczyć szaleństwa? Niestety tak. Zacznę od przykładu sekt. Nie o tym chcę dzisiaj mówić, ale zapewne doświadczyliście Państwo albo słyszeliście o osobach, które uczestniczyły w sektach, były w nich, w konsekwencji zabiegów, praktyk duchowych, mają omamy, słyszą głosy, mają ogromne lęki, potężne bóle głowy, brak snu, brak koncentracji. Doświadczają również ogromnych trudności fizycznych, chorób fizycznych. Różne spektra są tych chorób. Ale dla praktyka duchowego, który nie ma takich doświadczeń, łatwe jest zauważenie, że na drodze takiej osoby coś poszło nie tak. Skoro doświadcza takich trudności, a przecież to droga duchowa, to oznacza, że coś poszło nie tak. To jest bardzo proste do zauważenia, bo konsekwencje są jednoznaczne, nie takie, jak być powinny. Ale co z osobami, których droga wygląda bardzo podobnie jak funkcjonowanie awatarów, mistrzów duchowych, mędrców? Co wtedy i w jaki sposób taka osoba, bo tak się również zdarza, przekracza pewną granicę, zbacza z tej drogi i u niej dochodzi do szaleństwa. Szaleństwo będę tutaj rozumieć, ten wyraz w cudzysłowie troszeczkę mówię, ale będę rozumieć jako lęki, jako słyszenie głosów, jako objawy, które pojawiają się, już wcześniej o tym mówiłam, w postaci pewnych chorób psychicznych. Co z nimi, jeżeli ich życie przecież funkcjonuje, wygląda bardzo podobnie do życia mistrzów duchowych? Wybrali oni drogę samotności, są nierozumiani przez ludzi wokół nich, przez społeczeństwo, nie za bardzo zainteresowani są również funkcjonowaniem w życiu zewnętrznym, a swój byt tutaj trochę uważają za zbędne zjawisko, czyli woleliby być może tutaj nie być. Co z nimi? Jeżeli ich życie jest podobne do życia mistrzów, to dlaczego chorują? Awatarzy, mistrzowie i osoby oświecone nie doświadczają żadnych dolegliwości psychicznych, nie mają żadnych trudności, a część osób funkcjonująca podobnie jak oni ma te problemy. Żeby wyjaśnić takie niuanse, posilę się tu zdaniem, które kiedyś wypowiedział Hellinger. Nie jest to dokładne tłumaczenie, ale powiedział on, że duchowość jest zbędna, kiedy nie służy życiu na ziemi i nie przekłada się na to, że dzieli się tą wiedzą i ta duchowość rośnie za pomocą praktyka duchowego, rośnie w innych. Oczywistym jest,
że jeżeli dostaliśmy wgląd i go mamy, to należałoby się nim dzielić, a nie zachowywać dla siebie. To jest jedna strona medalu. Hellinger mówił właśnie o praktykach duchowych i to jest i rzeczywiście powinni oni funkcjonować w społeczeństwie, ale uważam, że jest druga strona medalu tego, co on powiedział. Drugą stroną medalu jest zabezpieczenie przed owym szaleństwem, jak go nazwałam. Czyli powinien adept duchowy, praktyk duchowy funkcjonować w społeczeństwie z dwóch powodów, a nie jednego. Jedno, na co Hellinger zwrócił uwagę, bo inaczej jest zbędny, a drugie to jest zabezpieczenie przed szaleństwem. No dobrze, ale przecież, jak wcześniej powiedziałam, awatarzy, mistrzowie, osoby bardzo oświecone, w bardzo dużym stanie świadomości nie funkcjonują w świecie zewnętrznym. Wręcz są na tyle ich nauki są na tyle niezrozumiałe dla otoczenia, dla świata, że mają uczniów, którzy, że tak powiem, przekładają z ich języka na język zrozumiały dla społeczeństwa. No to jest takie racje, jak to jest. No bo coś tu nie gra, no nie? Clue tego wszystkiego jest w wyrazie praktyk duchowy. Awatarzy, mistrzowie, mędrcy to nie praktycy duchowi. No to czym się różni ów praktyk duchowych od tych osób? Różni się tym, że awatarzy, mistrzowie, osoby bardzo wysoko oświecone nie mają ego. Czyli ich funkcjonowanie w taki sposób, a nie inny, czyli wycofaniu z życia zewnętrznego prawie całkowicie, jest naturalne. Jeżeli coś jest dla nas naturalne, to zgodzą się chyba Państwo ze mną, że my nie szalejemy wtedy, nie mamy problemów psychicznych, jeżeli robimy coś dla nas naturalne. Czyli te osoby wysoko oświecone, wysoko przebudzone, wysoko funkcjonujące, jeżeli chodzi o życie duchowe, nie będą szaleć, nie będzie w ich życiu żadnych dolegliwości psychicznych, dlatego właśnie, że nie ma ego. One mogą tak funkcjonować. Co więc się dzieje z praktykiem duchowym? U praktyka duchowego ego jest żywe. Posilę się tu przysłowiem, jak ryba w wodzie. Tak mówimy nieraz o zjawiskach, o ludziach, o samopoczuciu, że czuję się jak ryba w wodzie. Oznacza to nic innego jak to, że żeby ryba żyła szczęśliwie najlepiej, musi mieć wodę. Kiedy ją z tej wody wyciągniemy, następuje niedotlenienie. Przy tym jeszcze, jak ryba boi się, jest zwierzęciem, więc czuje bliską śmierć, ona szaleje ze strachu, boi się, jest to ekstremalny strach. Czyli złóżcie sobie Państwo warunki niedotlenienia, coraz silniejszego oraz potężnego lęku. Domyślacie się, o szaleństwo nie trudno. Zgodnie z tym przysłowiem powiem o ego. Ego to jest ta ryba, która jeszcze żyje, wyciągnięta ze świata zewnętrznego, czyli wody. Czy rozumiecie, co dzieje się z ego? One jest brutalnie wyciągane. Ta osoba, ten praktyk duchowy wpadł na pomysł, żeby się rozwijać, żeby szybciej proces przeszedł duchowy, żeby to wszystko lepiej szło, wycofuje się ze świata zewnętrznego, ale również wycofuje ego. Działa trochę przeciwko sobie samemu, bo to ego żyje. Wyciągnięte ego ze świata zewnętrznego, z którym jest tożsame, które jest jego życiem, doprowadza ego do tęsknoty za światem, do tego, że jest niedotlenione, do tego, że nie ma jedynego źródła, podstawy, na której żyje.
czyli powoli umiera, ale jak ta ryba, nim umrze, doznaje szaleństwa. Przebudzenie, droga duchowa, to jest bardzo powolny, zazwyczaj bynajmniej i miarowy proces. Dlatego robienie tego na siłę, za pomocą praktyk, za pomocą pewnych decyzji, niezgodnie z tym jeszcze pulsującym, żyjącym ego, jest ryzykiem, że nie będziemy się dobrze na tej drodze czuli i że coś nam się stanie, że możemy doświadczyć, jak to nazwałam, owego szaleństwa. Nie wyciągajcie więc Państwo tak szybko ego ze świata zewnętrznego, jeżeli jeszcze w Was żyje i jeszcze Was pulsuje. Bądźcie na drodze duchowej, rozwijajcie się, ale pamiętajcie, że jest coś takiego jak ego i działając przeciwko nim, przeciwko ego, działacie na szkodę tego rozwoju. Dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Państwu bardzo mocno dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to pomoże. Ja osobiście również chcę podziękować teraz, skorzystając z tej okazji, Życiu Opatrzności za wgląd, który otrzymałam, bo do mojego życia jest mi on bardzo potrzebny. Był to najwłaściwszy moment na ten wgląd. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.